Cześć, siemano, witam znowu w garażowym klimacie. Znowu coś wpadło w moje ręce. Słuchajcie, normalnie klęska rodzajów. Jak narzekałem na brak energii w moim campervanie, to teraz mam jej aż nadto. A o czym mowa? Wpadł do mnie kolejny akumulator LiFePO4. Tym razem od firmy, znowu wodę leją, kurde jak nagrywam. Tym razem od firmy Watt Cycl. Zobaczcie jaki malutki on musi być. 100 amperowy, 100 amperogodzin, to zaznaczę. Więc nie przyszło nam nic innego jak rozpakować te cudo techniki energetycznej, jakim jest LiFePO4. Te akumulatory są po prostu genialne. No widzieliście jak na różnych wyjazdach moich ja już mam w swoim camperwanie LiFePO4. To wzbogaci mój bank energii w samochodzie o jeszcze więcej. Nie będę musiał się martwić o nic, o energię. Będę mógł palić światła, wszystko robić i nie martwić się o energię właśnie. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Jest to akumulatorek tak samo jak Time'a z Bluetoothem. Mamy tutaj BMS-a z Bluetoothem, dzięki czemu możemy na bieżąco monitorować pracę naszego akumulatora. Standardowo mamy tutaj pewnie śrubeczki. Mamy tutaj wszystkie piny przyłączeniowe, czyli śrubki generalnie mówiąc. Instrukcją zajmiemy się później. Najpierw zajmiemy się tym, co jest istotne, czyli samym akusem. O kurde, patrzcie na to. Dobra, podziękujemy. Patrzcie jaki maluszek, kurde. No, sporo mniejszy od pozostałych, które miałem raczyć w swoich łapach. Akumulatorek wygląda w ten sposób. Ma też taką fajną rączkę jak Red Audio akumulator, który też testowałem. No, patrzcie, jedną ręką na wyciągnięciu mogę unieść ten akumulator. Waży bardzo, bardzo niewiele. Zobaczcie, teraz wymiary. Spójrzmy na wymiary, jakie on ma. Więc tak, wysokość jego to 21 cm. Szerokość 21, no prawie 22. A ten wymiar, głębokość można powiedzieć, to jest 13 cm. No, powiem Wam, fajna, mała konstrukcja. Elegancka. Zobaczmy, co dostajemy tutaj w instrukcji. Jak tą apkę ściągnąć do... No, jak zwykle nie mogę tego rozdziabać. Instrukcję obsługi dostajemy. BMS, już mówiłem, jest z Bluetoothem. Ładowanie 14,6 plus minus 0,2 V, czyli taki standard. Tu mamy całe schematy i tu jest krzywa ładowania, znaczy rozładowywania i ładowania. Zobaczcie, rozładowanie idzie tak od 14 tam z kawałkiem volta, idzie tak prawie liniowo, zupełnie inaczej niż w kwasiakach i dopiero przy samym końcu, prawie przy 90% schodzi na 11,2 V dopiero i widzicie, taka linia prawie prosta, bardzo delikatnie schodzi ten voltaż i dopiero przy samym końcu idzie w dół. To jest właśnie zaleta LiFePO4. Tutaj mamy schematy podłączenia, możemy sobie podłączyć pod panele solarne, fotowoltaiczne, do akumulatora, alternator, odbiorniki. No wszystko jest ładnie opisane, jest to w języku angielskim, ale myślę, że to nikomu jakiegoś tam problemu nie przysporzy. Tutaj, o patrzcie, widzicie Bluetooth App User Manual, czyli instrukcja całej tej apki, o co tu chodzi. Tutaj zapewne na pierwszej stronie, tak, jest kody QR do ściągnięcia tej aplikacji na iOS-a albo Androida, więc ściągamy, zobaczymy jak to aha, rozładowuje mi się telefon. Ja już tutaj sobie ją ściągnąłem. Apka się nazywa BMS Meta, spójrzcie, tak wygląda. Tutaj musimy wcisnąć Local Connectivity Bluetooth Control, widzicie? Tutaj możemy jakieś zdalnie coś tam, chyba przez Wi-Fi. O, jest tutaj nasz akumulatorek XDZN001, to jest on. Wciskamy. O, i jest cała nasza aplikacja. Tak właśnie wygląda, 51% naładowania. Tutaj mamy na dole, widzicie, cele. O, 1, 2, 3, 4 cele, bo tu są cele. 4 cele takich akumulatorach są przeważnie w takiej fajnej obudowie właśnie typu akumulatorowej, standardowej. I tutaj mamy wszelkie informacje. Temperatura każdej celi 6,9 stopnia, 7,2. Widzicie poszczególne cele. Status voltaża, jaki voltaż na poszczególnej celi. No i u góry mamy
current, amperaż, volt, czyli jakie jest napięcie aktualnie. Podłączymy ładowarkę przeznaczoną do tego celu LiFePO4. Ładowareczka, tutaj sobie zmieńmy na LiFePO4. I teraz patrząc na aplikację, podłączymy sobie do ładowania. Pyk i pyk. Ładowarka ruszyła. A co nam tutaj pokaże? O, widzicie, już na aplikacji pokazało się current 5,1 A z mocą 67 W ładuje i ładowanie się rozpoczęło. To samo mamy tutaj na ładowarce. Trzeba pamiętać, żeby używać do ładowania akumulatorów LiFePO4 dedykowanych do tego ładowarek. Nie można tego ładować zwykłą ładowarką do kwasiaków, bo można sobie zaszkodzić. No i tak to właśnie wygląda. Nie mamy tutaj podanego, widzę, czasu do pełnego ładowania, tak jak w innych aplikacjach, no ale to chyba nie jest aż takie potrzebne. Także no, fajna rzecz, bo jak już mówiłem, na pewno to wzbogaci moje zasoby energetyczne, zwłaszcza jak będę na przykład wyjeżdżał na dłużej, a planuję w tym roku też wyjazd taki dłuższy, tym razem 10-dniowy. I na pewno dodatkowe baterie mnie się przydadzą. Wy również możecie sobie taki akumulatorek zakupić. Oczywiście link dam Wam w opisie tego filmu. No i co? Będziemy testować. W następnym razie będziemy sobie podłączać do... Też będę go zabierał, będę podłączał. No, będę go używał. Spróbujemy też podładować baterię do roweru. Taką 48V z tego 12V. Też się da. Też już nieraz próbowałem. Też Wam to pokażę w najbliższych odcinkach. Warto, jeżeli jeździmy campervanem tak jak ja, czy gdzieś dalej, to kwasiaki się nie nadają. Nawet tak głębokiego rozładowania niby są lepsze, ale na pewno są lepsze LiFePO4, bo już mówiłem, ta linia rozładowania jego idzie bardzo płytko. Ten voltaż praktycznie trzyma się na tym samym poziomie do samego prawie końca i na samym końcu dopiero spada, także fajnie nam to utrzymuje energię. Ale pamiętać trzeba jednym: akumulatory LiFePO4 nie wolno ładować. Generalnie mają zabezpieczenie, ale nie wszystkie akumulatory mają to zabezpieczenie. Trzeba pamiętać, że poniżej zera, żeby nie ładować tych akumulatorów, ponieważ one nie sprzyja ich kondycji, jeżeli ładujemy poniżej zera. Natomiast używać można od -20 do plus chyba 40, jak dobrze kojarzę. Nie ma z tym żadnego problemu. W mrozach one działają równie dobrze, tylko trzeba pamiętać o tym ładowaniu. No i oczywiście w samochodzie, tak jak widzieliście w moich poprzednich materiałach, do ładowania tego typu akumulatorów należy używać najlepiej ładowarek DC, DC po polskiemu. Są to ładowarki, które obniżają prąd ładowania. Ja mam akurat u siebie Victrona, który ładuje, niby on miał 18 A, ale ładuje 20 amperami. Są też Tektrony, są innej marki ładowarki, tylko niestety wada tego jest, że te ładowarki są bardzo drogie. No 500-600 zł trzeba wyłożyć na takie najprostsze urządzenia. Ale warto, wydaje, że warto, bo cykle ładowania takich akumulatorów to są, przyjmując DOD to jest, mówiąc takim łapotologicznym językiem, stopień rozładowania akumulatora i na przykład mówimy DOD 100, czyli to mam na myśli 100% rozładowanie akumulatora, czyli do jego absolutnego zera, chyba do 10,5 V. Nie wiem, może mogę się mylić, w każdym razie przy DOD 100%, 4000 cykli ładowania, co daje nam, słuchajcie, jakbyśmy codziennie rozładowywali taki akumulator do zera i codziennie go ładowali, to macie 365 cykli w ciągu roku. W ciągu 10 lat to jest 3650 cykli. Nawet nie wykorzystacie tych 4000 cykli na maksa, jakbyście chcieli, przez 10 lat i jeszcze Wam zapas zostaje. Także to jest rewelacja. Naprawdę polecam tego typu akumulatory. Możecie kupić sobie właśnie taki maluszek, jak Wam pasuje. Wymiarowo, wymiary Wam podałem na początku filmu. Jeżeli Wam pasują takie wymiary i zależy Wam na niewielkiej wadze akumulatora, to naprawdę polecam tego typu rozwiązania. Jeszcze raz powtarzam, link jest w opisie filmu, jeżeli ktoś by chciał tego typu akumulator. Znajdziecie go również także na mojej stronie marcinmarcin.pl w dziale rabaty sklep. Tam mam aktualne rabaty, fajne, ciekawe, kody rabatowe, linki. Sprawdźcie, zobaczcie, a ja z tego miejsca będę się z Wami żegnał i widzimy się w kolejnych materiałach, gdzie wykorzystamy ten oto akumulator do wyższych celów. Trzymajcie się i do zobaczyska.